Witam. Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobiłam skarpety dla dziecka ze wzorem Peppa. Wielkość tej skarpety to 16 cm długość stopy, całkowita wysokość 14 cm, a szerokość cholewki to jest 9 cm leżąca, czyli razy 2 18 cm obwód. Użyłam tutaj włóczki Viking Garn, to jest wełna 100%. W sumie zużyłam na obydwie skarpety 60 g. Druty na żyłce, numer 4 mm na nabranie tylko oczek, a całą resztę przerabiałam drutami numer 2,5 mm. Znaczniki, licznik oczek i igła do zszycia. Grafikę wzoru tradycyjnie umieszczam na mojej grupie facebookowej KK Handmade w plikach. Link do grupy jest w opisie na dole filmu, a tu umieszczam tylko zrzut ekranu. Zaczynamy. W celu uniknięcia zbyt ciasno nabranych oczek w pierwszym rzędzie używam tu drutu dużo grubszego, czyli 4 mm. I nabieram 38 oczek. Skarpetę będę przerabiać na okrągło, dlatego przesuwam na drugi koniec. Tu podzielę na pół, by krawędzie mi się złączyły. I drutem, którym będę dalej robić, przerabiam ściągacz. Jedno prawe, jedno lewe, z tym, że dociągam tu nitkę, by była przyłączona. Lewe, prawe, lewe i cały rząd. Po przerobieniu pierwszego rzędu zakładam znacznik i przerabiam do rzędu czwartego włącznie, tak jak schodzą z drutu ściegiem ściągaczowym po 38 oczek. Przerabiając na drutach z żyłką skarpetę, co jakiś czas przesuwam drut, by robótka była na żyłce. Robię to nieregularnie w momencie, kiedy poczuję, że już by się przydało, bo blokuje mi się przesuwanie robótki, tak jak na przykład tu. Przeciągam, przesuwam i robię dalej. Rząd piąty dokładam czerwoną nitkę, którą przerabiam cały rząd na prawo. Rząd szósty będę przerabiać dwoma kolorami. Do tego sobie użyję prowadnicy na dwie nitki dla ułatwienia. Oczywiście bez prowadnicy też się da. Zabezpieczam sobie tu końcówkę, początek czerwonej nitki i przerabiam 4 czerwone. I pokażę tutaj, jak mocuję nitkę z tyłu robótki. Kolor widoczny, którym przerabiam prawe oczka, mam z przodu i za każdym razem przewlekam raz z góry nitki z tyłu, tej, której nie używam, a raz z dołu. Tak, by mi się cały czas przeplatała ta nitka, co nazywam właśnie mocowaniem. Dwa różowe. Różowy jeden normalnie i drugi przeplatając czerwoną nitkę. Jeden czerwony, dwa różowe, jeden zwyczajnie, drugi z tyłu za nitką. I 10 czerwonych. Raz, dwa, trzy, 4,
5 i przeciągam też żyłkę, żeby mieć swobodę ruchu. 6, 7, 8. Jak widać, raz nad nitką, raz pod nitką. 9, 10. Dbam o naprężenie nitki, żeby nie było za mocno ściśnięte, ale też nie za luźno. Mam środek mojej skarpetki i teraz wzór przerabiam symetrycznie z powrotem, czyli tak jakbym robiła teraz w tą stronę. Ponownie 10 czerwonych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 różowe, 1 czerwony, 2 różowe, 4 czerwone. Rząd 7 przerabiam tak samo jak rząd poprzedni, czyli kolory tak jak schodzą z drutu. Wrabianie wzoru Pepy będę pokazywać i omawiać do momentu środka. Od tego momentu przerabia się symetrycznie, tak jakby robiło się na powrót wzór. Proponuję więc w momencie, kiedy pojawią się napisy, zatrzymać film, gdyż to jest końcówka rzędu, a ja opisuję wcześniej omówioną sekwencję. Rząd 8. 4 czerwone. Raz, 2, 3, 4. 12 różowych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 czerwone do środka. Raz, 2, 3. Teraz przerabiam wzór odwrotnie. Rząd 9. 3 czerwone. Raz, 2, 3. 14 różowych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu chciałam pokazać, że przeplatanie właśnie skutkuje takim wzorem na lewej stronie. Nigdzie nie wiszą nitki i zabezpieczy to przy wkładaniu skarpetki na nogę, by nie haczyć o te nitki. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 czerwone i mam środek, przerabiam teraz z powrotem wzór. 2 czerwone, 14 różowych. Rząd 10. Tutaj zamieniam czerwoną nitkę na czarną.
2 rzędy będę przerabiać zamiast czerwonej czarną. Zaczynam 2 czarnymi, 4 różowe, raz, 2, 3, 4, 1 czarny, 2 różowe, 1 czarny, 8 różowych, naprężenie nitki sprawdzam i 1 czarny do środka i przerabiam z powrotem wzór w drugą stronę. Rząd 11, również czarny z różowym. Zaczynam od jednego czarnego, z tym, że tutaj tą końcówkę zakręcę, żeby mi się nie przesuwała i nie uciekła. 1 czarny, 13 różowych, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 czarny, 1 różowy, 1 czarny, różowy i czarny. Koniec wzoru. Teraz zaczynam robić wzór odwrotnie. Rząd 12. Ja odcinam czarną nitkę. Można ją zostawić do przerabiania dalej, ale nie chcę, żeby mi się plątała. Związuję obydwa końce, by zabezpieczyć. I wracam do nitki czerwonej i przerabiam teraz. Jeden czerwony, 2 różowe, 2 czerwone, 13 różowych, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, i 1 czerwony. Mam środek. Przerabiam teraz wzór na powrót. Oczywiście, jeżeli nie mam prowadnicy, to mogę robić również bez. Pokażę tutaj. Rząd 13. 1 czerwony, 1 różowy, 4 czerwone, raz, 2, 3, 4, 11 różowych, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 2 czerwone i mam środek. Robię teraz wzór w drugą stronę. Rząd 14. 1 czerwony, 2 różowe, 2 czerwone, raz, 2 i 11 różowych, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3 czerwone, raz, 2, 3 i tu mam środek, przerabiam teraz wzór w odwrotną stronę. Rząd 15. 1 czerwony, 5 różowych, raz, 2, 3, 4, 5, 1 czerwony, 3 różowe, raz, 2, 3, 1 czerwony, 1 różowy i 7 czerwonych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mam środek i przerabiam teraz w odwrotną stronę. 7 czerwonych. Rząd 16. 2 czerwone, raz, 2, 5 różowych, raz, 2, 3, 4, 5, 3 czerwone, raz, 2, 3, 2 różowe, raz, 2, 7 czerwonych, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i wzór robię teraz na odwrót. Rząd 17. Ponownie zmieniam na kolor czarny, czerwony i przerabiam czarny z różowym. Zaczynam od 4 czarnych. Raz, 2, 3, 4, 7 różowych, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 czarnych, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mam środek i przerabiam teraz wzór w odwrotnej kolejności. Odcinam czarną nitkę i związuję. Wracam do nitki czerwonej. Rząd
18. 3 różowe. Raz, 2, 3. 2 czerwone. Raz, 2. 5 różowych. Raz, 2, 3, 4, 5. 2 czerwone. Dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Mam środek i przerabiam teraz w odwrotną stronę wzór. 7 różowych. Rząd 19. 2 różowe. Dwa czerwone. Jeden różowy. 5 czerwonych. Jeden różowy. 2 czerwone. 6 różowych. Mam środek i przerabiam wzór w drugą stronę. Rząd 20. 1 różowy. 1 czerwony. 2 różowe. 1 czerwony, 1 różowy, 3 czerwone, 1 różowy, 1 czerwony, 2 różowe, 1 czerwony, 5 różowych. Mam środek i przerabiam wzór w odwrotnej kolejności. Rząd 21. 1 różowy, 3 czerwone, 1 różowy, 5 czerwonych, raz, 2, 3, 4, 5, 1 różowy, 3 czerwone, raz, 2, 3, 5 różowych, raz, 2, 3, 4, 5 i tu mam środek. Teraz przerabiam w odwrotną stronę wzór. Rząd 22 i 23 przerobię tak samo. 1 różowe, 13 czerwonych, raz, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 różowych. Raz, 2, 3, 4, 5. Mam środek i przerabiam teraz wzór odwrotnie. 5 różowych. Rząd 24. Obcinam czerwoną nitkę. Tu ją zastąpię już. I przerabiam teraz czarną i różową. 3 różowe. Raz. 2, 3, 3 czarne, raz, 2, 3, 3 różowe, raz, 2, 3, 3 czarne, raz, 2, 3 i 7 różowych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mam środek. I teraz przerabiam wzór odwrotnie. 7 różowych. Rząd 25 i 26 przerabiam tak samo. Zaczynam od 3 różowych. Raz, 2, 3, 4 czarne. Raz, 2, 3, 4. 2 różowe. Raz, 2, 4 czarne. Raz, 2, 3, 4 i 6 różowych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Mam środek i przerabiam wzór na powrocie. 6 różowych. Rząd 27. Obcinam czarną nitkę. Będę teraz przerabiać tylko różową. Zabezpieczam końcówki obciętych, wiążąc je razem. I przechodzę do podziału skarpetki na przód i na piętę. W tym celu przenoszę znacznik. Będą mi potrzebne 2 o 8 oczek. Pierwszy ściągnęłam i przerabiam po 9 oczkach, zakładam znacznik i tu jest mój początek. Przerabiam prawe oczka 4, 5, 6, 7, 8. Przerobiłam 9. 20 oczek. Zakładam następny znacznik. To jest pierwszy znacznik, jest na końcu pierwszej stopy pepy, a drugi znacznik jest dokładnie tak samo na końcu stopy drugiej pepy. Dalej przerabiam 18 prawych oczek kolorem różowym do znacznika. Rząd 28 zaczynam przerabiać piętę. Teraz przerabiam tam i z powrotem od znacznika do znacznika 18 oczek do rzędu 36. Po lewej stronie oczka lewe, po prawej oczka prawe. Rząd
37 będę przerabiać teraz redukcję, napięcie. Przerabiam 5 oczek, to jest te z brzegu, które będę redukować. 5, 8 środkowych, z których przerabiam 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8 oczko przerabiam razem z pierwszym z ostatnich 5. Z tym, że po tej stronie robię to od tyłu. W taki sposób. Zdejmuję, tak mi się układa oczko w prawą stronę. 4 zostają, nawracam, ściągam oczko brzegowe i przerabiam w sumie z brzegowym 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponownie przerabiam razem, z tym, że ściągam pierwsze, przerabiam drugie na lewo i przekładam je przez oczko przerobione. Mam zostawione 4, odwracam. 39, 7 oczek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 przerabiam ponownie od tyłu z pierwszym z 4. Odwracam rząd 40, 7 oczek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ściągam z drutu, przerabiam pierwsze 4 i przekładam oczko zdjęte. Odwracam rząd 41, 7 oczek, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 z pierwszym z 3 przerabiam razem, odwracam rząd 42, 7 oczek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ściągam, 9 przerabiam na lewo, przekładam to zdjęte i rząd 43, 7 oczek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 przerabiam razem. Rząd 44, 7 oczek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ściągam, przerabiam 9 i przeciągam to zdjęte. Rząd 45, 7 oczek, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 razem, to jest ostatnie z tej strony. Rząd 46, 7 oczek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ściągam i przerabiam 9, przewlekając oczko na wierzch. Rząd 47. Jak widać, mam przerobioną już zagięcie pięty i w tym momencie zacznę przerabiać naokoło już i wierzch i spód stopy. Z tym, że tu po bokach nabiorę oczka. W tym celu przerabiam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oczek.
z dołu pięty, nabieram na boku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mam z dziurek i 7 dodatkowo dokładam. Zakładam znacznik. Wierzch stopy będę przerabiać oczkami 2 prawe, 2 lewe, z tym, że zaczynam od jednego lewego i przerabiam. 2 prawe, 2 lewe, powtarzam, 2 prawe, 2 lewe. Dwa prawe i kończę jednym lewym. I teraz dodatkowo na tej stronie pięty również dobieram 7 oczek, zaczynając od nie pierwszego, gdzie tworzy mi się otwór, tylko tutaj, tak jak stworzyłam tam oczko na końcu, tak samo tutaj dobieram pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i 7. I przerabiam dalej prawymi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 48. Wierzch stopy przerabiam tak, jak schodzą z drutu, wzorem ściągaczowym. Następnie pierwsze 2 oczka redukuję na prawo, przerabiam dalej prawe. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18 i redukcja robiona od tyłu. Rząd 49 przerabiam cały tak, jak schodzą z drutu. Prawe na prawo, lewe na lewo. Rząd 50. Wierzch ściągaczem przerabiam 20 oczek tak, jak schodzą z drutu. A dół robię redukcję. Na pierwszym oczku 2, przerabiam 16 na prawo, i ostatnie oczko też redukuję, przerabiając od tyłu. Rząd 51 i następne rzędy przerabiam już w tej chwili na długość stopy, taką jak potrzebuję. I ja tu chcę mieć całkowitą długość stopy na 16 cm. Rząd 77. Po przerobieniu długości stopy przerabiam teraz redukcję na palce. Będę zamykać z obydwu stron. Przesunę również znaczniki o jedno oczko, czyli przerabiam oczko lewe jako pierwsze i zakładam dopiero tutaj znacznik. To samo zrobię z tym znacznikiem, przesunę też o jedno oczko bliżej. Teraz 2 redukuję, przerabiając razem 2 oczka prawe. Przerabiam
tak jak schodzą z drutu do 3 przedostatnich przed znacznikiem, tutaj przerabiam 2 prawe razem od tyłu, przełożę znacznik o jedno oczko wcześniej, przerabiam razem lewe i prawe i oczka na prawo na spodzie skarpety przerabiam do 2 ostatnich przed znacznikiem. Tu przerabiam je od tyłu na prawo razem. Rząd 78. Redukcja na prawo. Przerabiam tak jak schodzą z drutu. Przed znacznikiem redukcja na prawo, od tyłu się wbijam. Po znaczniku redukcja na prawo, przerabiam spód prawymi oczkami. Dwa ostatnie oczka przed znacznikiem przerabiam razem. Rząd 79. 2 razem na prawo, tak jak schodzą z drutu. Dwa przedostatnie przed znacznikiem od tyłu razem na prawo. Podzielę tu sobie już teraz tak, żeby drut żyłka mi rozdzielała, bo zaczynam mieć problem już ze swobodą ruchu. Po znaczniku 2 razem na prawo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Przed znacznikiem 2 razem na prawo od tyłu. Rząd 80. Redukcja. Tak jak schodzą z drutu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 razem na prawo od tyłu. Po znaczniku redukcja. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 razem na prawo od tyłu. Rząd 81. Redukcja. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i redukcja od tyłu. Od góry to jest już koniec redukcji. W sumie mam 8 oczek. Od dołu redukcja. Raz, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 i redukcja od tyłu. Rząd 82. Górę przerabiam tak jak schodzą z drutu. 8 oczek. Znacznik. Znacznik. Dół. Redukcja. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i redukcja od tyłu. Kiedy mam na drucie 8 u góry i 8 na dole, odcinam nitkę na tyle, żeby móc zeszyć. Nawlekam na igłę i zszywam na przemian. Raz z jednego drutu, na powrót z drugiego i po kolei oczko po oczku, ściągając z drutu. Zaciągam i dla bezpieczeństwa jeszcze przeszywam. Po zszyciu odwracam na lewą stronę, zabezpieczam nitkę. Tak właśnie wyglądają mocowane nitki po lewej stronie. Wiązane i poobcinane nitki maskuję i zabezpieczam. I na tym kończy się moja skarpeta. Oczywiście robię 2 razy. To tyle, co chciałam na dzisiaj pokazać. Jeżeli się podobało, jest przydatne, proszę o kciuk w górę. Zachęcam również do subskrypcji, by obserwować mój kanał, a także do komentarza i ewentualnych sugestii, co byście chcieli zobaczyć. Proszę też pochwal się swoimi skarpetami na mojej grupie facebookowej. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję, że tu ze mną jesteś i zapraszam po więcej.